Ja zacznę. Wow, nie wierzę. Z okazji trzeciej rocznicy Jest. naszego kanału. Plauso Moderado. Mhm. Małe podsumowanie. Mieliśmy się zabrać do podsumowania 2016 roku, z mojej winy nie powstało, więc zrobimy podsumowanie 3 lat, a co? A nie w K-popie, ale na naszym kanale bardziej. Tak właśnie, tym bardziej, że dzisiaj właśnie się spotkałyśmy, żeby nakręcić reaction video do BTS, co też jest dosyć szczególne. Dokładnie 3 lata temu nasze pierwsze reaction video było do BTS, do Boy in Love. Filmiku nie znajdziecie już na kanale, został ukryty. Wstydzimy się go. Tak jest. No i co? No i od tamtej pory sporo się zmieniło. No, Bo jednak przede wszystkim co, no nauczyłyśmy się mniej więcej na czym to polega i jak to powinno wyglądać. Dodatkowo, no, tak wracając do BTS, no ja wtedy w ogóle ich nie znałam, ja ich dopiero poznawałam, a teraz no, mój ukochany zespół i w ogóle wszystko, więc... w ogóle myślę, że oni przez to, że zmienili styl trochę grania, to nam się odwróciło, nie? Bo wtedy ja jeszcze faktycznie, jak oni byli w tej szkolnej, bardziej takie gangsterskie czy to klimaty, to ja ich wtedy bardziej lubiłam. Bardziej mi się to podobało, a potem jak przeszli, znaczy nie to, że ich nie lubię, tylko po prostu tamta mi się bardziej podobało, bardziej do mojego, nie wiem, gustu. I nam się to odwróciło razem z ich, no bo myślę, że ze zmianą stylu po prostu grania. To też tak Chociaż śmiesznie. w sumie co, no ja ich podłapałam no już po Boy in Love w zasadzie, chwilę później. I jak wyszło już Dark and Wild, no to już jak najbardziej, nie? Więc... No. Ale Haruman pamiętam hejt do tej pory. Tak, O. tak, ta piosenka była trudna do przeżycia. Teraz ją lubię, ale było źle. Także to śmiesznie. Też się zaczęłam zastanawiać w ogóle skąd był ten pomysł, żeby zacząć kanał. To był twój pomysł i tylko tyle, ja się na to zgodziłam. Wiem, to był mój pomysł. Chyba przez to, że po prostu widziałam w necie, stwierdziłam, że to jest śmieszne i że można spróbować na zasadzie dlaczego by nie. Przez moment pamiętam, że w ogóle to niekoniecznie było od razu, że to ma być kanał K-popowy, żeby było śmieszniej. Po prostu pomyślałam, że reakcje mogą być spoko, ale na przykład Pretty Little Liars byśmy nie obejrzały, bo to trwa do 40 minut i weź to potem ogarnij. No, fakt, dużo cięcia by było. No. Same jakieś takie the best of, nie? Dokładnie, także a jeszcze wtedy nie bardzo ogarniałam tego typu rzeczy. Człowiek się nauczył trochę montażu. No, Trochę, bo nie powiem, żeby to jakoś tam świetnie szło, ale przynajmniej tak pi razy oko. Człowiek się przyzwyczaił do swojego głosu przede wszystkim, bo Tak. na przykład jak teraz miałam zajęcia z emisji głosu, to wszyscy takie, o mój Boże, ten głos tak dziwnie brzmi, w ogóle trzeba się nagrać, a fu, a ja tak, Mech. okej. Ja już nie widzę różnicy, szczerze mówiąc, nie? Więc to też tak śmiesznie. Chociaż czasami jak mi się na WeChacie kliknie i zaczyna mi odtwarzać moją własną wiadomość głosową, to mam chwilę takiego, nie tego się spodziewałam, ale generalnie faktycznie już tak, jest pewny... Czasami nawet kończę zdania, bo kiedyś w ogóle nie kończyłam zdań. Robię to zdecydowanie częściej, nie mówię, że zawsze, ale częściej. Okej. Mam takie, trzeba dokończyć myśl, Julia, nie wszyscy siedzą ci w głowie, nie wiedzą co jest dalej. Także no, trochę na pewno pozytywów jest. Właśnie przejrzałyśmy, co tam w ogóle się znajduje Tak. na tym naszym kanale. Jest Pokazuję tego tak, bo dużo. tu jest komputer i żeby... Jest tego dużo i różne, okazuje się. Tak, były bardzo solo, różne. były nasze, no bo naszych jest oczywiście najwięcej, ale były też w poszerzonym składzie. Tak właśnie, byli goście różni. Co było? Był zakład, to z takich rzeczy ekstra. Był zakład. Były nasze próby innych form, na przykład te podsumowania miesięczne. Tak, niestety się nie sprawdziło, jest nam bardzo przykro z tego powodu, no ale cóż poradzić. Co? No nasze parodie, tak? Ponagrywałyśmy parodie, nawet robiłyśmy własne reklamy. Ja z tych reklam jestem dumna, okej? Ja w ogóle, no nie, tak, to było tak. dobre. Są różne niecenzuralne wstawki, bo kiedyś miałyśmy okazję się zastanowić nad tym, co my w ogóle wygadujemy w tych filmikach. Staramy się, naprawdę się staramy Tak. być grzeczne i kulturalne, ale czasami się nie da. Co jeszcze? Jakby no, bloopersy, no myślę, że to co myśmy wrzucały, to i tak jest, nie wiem, 1/10 tych bluzgów, które tam poleciały generalnie, no ale Ale staramy czasami się. można się sfrustrować. Tak, z różnych względów. Z różnych względów. Z różnych Zgadza się. względów. Jak się tak przyjrzymy, no to w zasadzie z tego co pamiętam, zrobiłyśmy tylko jedną reakcję do girls bandu. I było to Brown Eyed Girls. Nie, robiliśmy jeszcze Girls' Generation, Ale też tego się nie ma. Tak, to girls bandy nie są naszym głównym klimatem. Nie to, żebyśmy nie słuchały, bo nam się zdarza jak najbardziej. Nie? Na przykład bardzo lubię Twice, ale jednak założyłyśmy, że tego nie robimy. W sumie chyba lepiej się czujemy przy mężczyznach. No, to można by pociągnąć ten wątek, ale Ale nie. nie o to chodzi.
No, w ogóle na początku było dużo jakichś różnych pomysłów, testowałyśmy dużo jakichś różnych jakby opcji, nie? Było i sesje, i coś tam na blogu, ale chyba te reaction video są jakąś taką stałą Tak. w tym wszystkim. Chyba też najlepiej się w tym czujemy, tak mi się wydaje. Tak. Poza tym tu nie będziemy ukrywać, że to nie jest jakby nasz, to jest takie hobby zupełnie, prawda, że nigdy nie zamierzałyśmy na tym zarabiać ani nic tak dalej, więc też nie poświęcamy tyle czasu na to po prostu, a żeby prowadzić jakieś kanały w mediach społecznościowych, no to trzeba być aktywnym cały czas, 24 godziny na dobę praktycznie i coś jeszcze ciągle wrzucać. montować te filmiki, albo Także- nie daj Boże jeszcze przerzucić się na angielski kompletnie, bo nie ukrywajmy, że jak nawet robimy napisy, to zajmuje strasznie dużo czasu. To jest prawda. A jednak reakcji nie nakręcimy po angielsku, bo to jest nienaturalne, tak? To już ustaliłyśmy też już dawno temu, nawet były jakieś próby, ale stwierdziliśmy, że to nie jest reakcja wtedy, to jest po prostu, no angielski nie jest naszym pierwszym językiem no i to nie byłaby ma reakcja. sensu, zdecydowanie. No. Stąd napisy. Jestem ciekawa, ile osób stwierdziło, że nie rozumie i dlatego nie będzie oglądać. Chociaż to od razu muszę powiedzieć, jak ktoś stwierdza, że nie rozumie i nie będzie oglądał, to i tak bardziej go szanuje niż osoba, która potem w komentarzach się wyżywa na nas, że ona nas nie rozumie. Prawda. To jest prawda. Przykro mi bardzo, ale staramy się robić napisy, czasami nam się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce albo nie mamy czasu, bo to naprawdę zajmuje za dużo życia Tak. momentami. I w momencie, w którym się kogoś nie rozumie, no to się go po prostu nie rozumie i trudno, a nie, że ma do nas pretensje, że nie wiem, nie ma napisów po rosyjsku albo coś w tym stylu. No to było dobre. Przepraszam, ale To było dobre. Jeszcze w cyrylicy. tak, W Polsce nie używamy cyrylicy, jeżeli ktoś miałby jeszcze tak. wątpliwości. No, a tak jakby tak własne, prywatne preferencje, to które Twoje ulubione są reaction video, które nagrałyśmy? Jakieś takie najbardziej pamiętne? To znaczy, może takie, do którego od czasu do czasu wracam, na przykład Bang Bang Bang, bo po prostu ta końcówka, ja pamiętam jak to montowałam i dalej mnie to bawi, to jest straszne, że człowiek się tak bawi z samego siebie, ale Tak, ale bang, 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 bang nam wyszło. No. Bang 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 na Była pewno. miksa. Czasami Dope. Bo... Oh my god! Jest. Winna, bardzo winna. To mi się tak. To są te dwa takie, do których faktycznie wracam raz na jakiś czas. Czasami mi się zdarza po prostu zrobić rajd po tych takich, mam takie, no tego dawno nie oglądałam i tak sobie coś tam przypomnieć. To prawda, jest za to jedna rzecz, do której faktycznie nie wracam, której nie odpalam, bo nie. Czyżby klip? Tak! To jest rzecz, której faktycznie nie puszczam. Oj tam, klip jest fajny. Twoje? Moje, ja zawsze wspominam History, Psycho. To jest moje ulubione reaction video, naprawdę, to jest moje ukochane, bo ja zawsze umieram ze śmiechu. Tak. Umierałam tam i umieram dalej, jak to oglądam. To było absolutnie przekomiczne moim zdaniem. No i uwielbiam The Eye. Ze względu na to, że ja robię nam z siebie totalnego idiotę, natomiast ty patrzysz na mnie jak na czubka. I to jest piękne. Tak bardzo często to wygląda, uwierzcie na słowo. No, poza tym co? Ja uważam, że dużo też się dowiedziałyśmy, bo bardzo dużo requestów jednak zrealizowałyśmy i dzięki temu mogłyśmy się dowiedzieć o istnieniu niektórych artystów, których wcześniej nie znałyśmy. I przede wszystkim Park Hyo-shin, który został już dla nas takim symbolem w zasadzie. I naprawdę go lubimy i z przyjemnością robimy reaction do jego klipów, mimo że tak na dobrą sprawę mało tam reagowania, bo my w zasadzie jesteśmy wtedy zahipnotyzowane tym, co się dzieje. No i tutaj też trzeba podziękować, nie pamiętam kto był tą osobą, która nam wtedy zasugerowała. Tak. No bo teraz też dostajemy cały czas requesty, jeżeli chodzi o niego, ale no to był jakiś tam jeden konkretny wtedy. Tak. I faktycznie nie znałyśmy piosenki, to był taki moment wow, że... No. Ja Także tamtej pory- też się dowiedziałyśmy czegoś, no bo ewidentnie to jest kawał muzyki i dobro narodowe, którym Korejczycy się po Tak, prostu właśnie. chwalą z tego co widzimy i słusznie, i jest czym. Także no, nie, w ogóle jak słyszę Park Hyo-shin to zaszło chwilę. Tak, mam takiego ojo! Co jeszcze można powiedzieć? Jak się ogląda w sumie te nasze reaction video, to też widać jak nam wzrasta świadomość i jak się jednak nauczyłyśmy wiele rzeczy przez ten czas odnośnie też tego, co się tam dzieje, tak? Już jesteśmy w stanie zidentyfikować producentów bardzo często, jakieś nawiązania i tak dalej. Jednak początki były takie bardzo podoba nam się albo nie. A potem zaczęłyśmy szukać... Poza tym też widzimy proces tych zespołów, nie? Tak jak Tak. teraz mówiłyśmy o BTS, to my jesteśmy z nimi praktycznie od początku, więc widać jak oni ewoluują i jesteśmy tego świadkami, także zresztą no, można powiedzieć, że EXO też, nie może z samego początku nie, ale później już widziałyśmy całą tą ewolucję i z kilkoma zespołami spokojnie można tak powiedzieć, że się obserwuje. Także no, to jest też śmieszne, że kurczę
no EXO już było, no BTS prawie że ledwo po debiucie i to jeszcze takie początkujące zespoły i się dopiero widziało, a teraz to Tak. jest Slank jeden i drugi, więc to prawda. i się to tak dzieci, O Jezus Maria. Tak, to bardziej, że przy BTS to naprawdę dzieci, oni wszyscy są od nas młodsi, więc możemy spokojnie ich tak nazywać. tak. No. Sporo młodsi. Ale to... Zestarzałyśmy się też trochę. Sorry, ale jak oglądam te klipy, widzę te pierwsze, to mam takie, o Boże, tam jeszcze grzywkę miałam, zielone końcówki. No to też prawda. Może zestarzałyśmy, to brzydko brzmi, ale No ale... zmieniłyśmy. To mi się ciągle, wiesz... Zdążyłam zapuścić włosy i je ściąć w międzyczasie. No widzisz. Miałaś blond końcówki też tam. Tak, potem miałam krótkie, teraz mam znowu dłuższe i w ogóle, no, to prawda. Także śmiesznie się patrzy na to. Śmiesznie się na to patrzy, no. No i 3 lata zleciały bardzo szybko i bardzo przyjemnie w sumie. Lubię ten kanał. Może nie Fajnie. jesteśmy jakieś... Mamy takie rzuty najczęściej, nie? Tak, tak, że nic Taki wysyp. No ale No to wynika pewnie z wolnego czasu i natłoku comebacków najczęściej, Tak. także też prawda. teraz się zastanawiam bardzo nad jedną rzeczą. Mhm. Czy ktoś dotrwa do tej minuty oglądając? Jeżeli tak, to Jeżeli tak, to Dla Ciebie. dziękujemy. szczególnie jeżeli to zrobię zanim dodamy napisy. A to już by było trochę dziwne, ale okej. Ale i takie numery się zdarzały. A to jest swoją drogą jedna rzecz, która mnie faktycznie czasami drażni, że mam wrażenie, że ludzie sobie nadinterpretują rzeczy w momencie, kiedy nie rozumieją. Tak. I to się zdarza czasami przy niektórych, to widać. Nagle jak dostajemy dużo jakichś dislike'ów, nie zdążyłyśmy jeszcze dodać napisów i ludziom się wydaje, że coś zrozumieli, gdzie w komentarzach dają dowód na to, że nie zrozumieli. To jest... Ale rozumiem, że to jest siła internetu i tak mogło być gorzej. Tak. My jednak nie spotykamy się tutaj z żadnymi jakimiś takimi wybitnie przykrymi. No, mógł być też jakiś hejt taki po prostu. No. Bo tak. Zdarzały się dziwne rzeczy, ale... To no. prawda, ale też chyba mamy do tego taki dystans, że Tak. Też już myślę na przykład, jak się pojawiają komentarze po koreańsku, to coraz częściej myślę, że to nie są komentarze do nas, tylko do innych po prostu widzów. Niektóre rozumiemy, tak, niektóre tak. także no... Śmiesznie tak. No też nam pamiętam, że mówiłyśmy, żeby przed 3. rocznicą, żebyśmy 1000 subskrybentów miały, to będzie super, nie? A jest ponad. 1100! Jej! Także... Więc dałyśmy radę na takim naszym małym podwóreczku. Jakieś zdjęcie by trzeba No zrobić. właśnie chciałam to powiedzieć, tak tytułem zakończenia. Musimy zmienić zdjęcie. Popracujemy nad tym. Tak jest. No, to dziękujemy za te 3 lata i mamy nadzieję, że będziemy trwały dalej. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić na przykład jakimś przemyśleniem i dotrwa do tego momentu Tak. i chciałby nam powiedzieć, dlaczego kliknął subskrybuj, to ja bym była bardzo wdzięczna, bo Tak mnie to jest. fascynuje. Tak jest. Naprawdę 1100 osób, które kliknęło guzik, który pozwala im być na bieżąco z tym, co my wrzucamy, to jest dla mnie fascynujące. Prawda. Tak, a jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, Tak. generalnie to też zachęcamy, będziemy się starały odpowiadać. Może nawet nakręcimy filmik z odpowiedziami na pytania, jeżeli będzie ich dużo, czemu nie. No, to tyle. Co, do zobaczenia za rok. Nie, to brzmi strasznie. Podsumowaniu. Do zobaczenia niedługo. Tak, to tak.